właśnie nie mogłem tego rozczepić za bardzo. Sauna. Sauna? Ale to nie jest sauna. Tu jest. A to może tam, czyli dobrze przeczytałem. Jakie obrazy ty. Sobieskiego 100. Nazywane przez niektórych szpiegowem. To poradzieckie osiedle wybudowane w latach 70. dla rosyjskich dyplomatów. Obecnie opuszczone przez około 20 lat, choć nadal pilnowane. Tej nocy odwiedzę to miejsce wraz z Michałem z kanału Urban Past, który zna ten kompleks jak własną kieszeń. Michał eksplorował ten obiekt od 10 lat. Dziękuję mu, że mogliśmy nagrać ten materiał. W takim razie wejdźmy do środka i zacznijmy eksplorację. Wiesz co, trochę to wygląda jak ten taki jak blok w Prypeci. Dosłownie, ale tak. Podobne kolory są. Tak, czyli to pierwsze tak zobaczyłem, wiesz, te drzwi, te korytarze pełno skrzynek. Dosłownie wiem, kiedyś gdzieś było. Nie, to są klimaty. O, i to jest zejście na dół. Raczej dam ci tą drugą kamerę. To jest normalnie przejście jak w bunkrze. Tak, bo to jest w ogóle oddzielna część budynku. Czyli czekaj, czyli teraz jesteśmy w piwnicy, tak? Ty, tak. Tam jest jakieś w ogóle pomarańczowe ściany są. To jest cegła namalowana na ścianę. Ej, w ogóle... Po co to jest, tak? Nie wiem, też się nad tym zastanawiam. Ale to wygląda jak w miarę świeże, bo zobacz, tu jest fotel. Nie, Rafał, to nie jest świeże, to już było od początku, jak ja tu przychodzę. A co, oni pokój przesłuchań sobie zrobili, czy co? Może to był jakiś warsztacik czy coś, popatrz, jest jakiś stołek, znaczy tam jakiś stolik jest. A to jest, to jest taka szyba. Taka dziwna trochę tam jakby klimacik. Piwnica jest dziwna, bo jest na półpiętrze. To tutaj, co No. teraz się znajdujemy, to jest budynek C, czyli ostatnia część, czterokondygnacyjna. Jest A, B i C. My jesteśmy w C teraz i ona jest całkowicie oddzielna od reszty. I tutaj właśnie gdzie przedziela piwnica, tą część. Właśnie, jak tu są teraz te wszystkie rury i tak dalej, No. bo jak byłem w klubie 100, to pamiętam, jak właśnie kiedyś mi mówiłeś w tunelu o tych rurach i tak dalej. Idą w stronę budynku. Tak, i właśnie doszedłem do tego punktu. Tam były takie jakby rury były na narożniku. Tam to drabina jest na końcu. Właśnie nie pamiętam, czy była drabina. Była drabina do studzienki. To ja byłem chyba ślepy, że tego nie zauważyłem. Ale wiem, o czym mówisz. Dobra. Możemy później tam pójść. To jest coś, co powinieneś pamiętać z pierwszego filmu. Ej, w ogóle ten pierunek jest i taki typowo ruski. Jak mieli na tych szafkach, to jest coraz... tu w ogóle nic nie ma. O, Co? nie, pajęczyna. Myślałem, że te rury. To jest piękny znak. CCCP. Chyba. Cepła cepem pogania. Dokładnie, tak kiedyś mi mama mówiła. No, Bo tata nie pamiętam, któraś z rodziców. ty był prąd. W 2014 roku. Czyli... No kurna, kilka lat temu, można powiedzieć. 7 lat temu. 7 lat temu. Ja pierdzielę. Ale blisko jest, nie? O. To jest jakaś... Od tego, od telefonu. No, telefoniczna. No, Ja myślę, że to krasownica. Wiesz co mi się wydaje, że to jest od centrali, bo my jesteśmy w tym pionie właśnie, gdzie jest centrala na samej górze. I tu idą te wszystkie kabelki. No tak, i tutaj pewnie już było wyjście na miasto bardziej. Się połapać zawsze w tym. To jest dopiero hardcore parkour. Czekaj. Ale patrząc na stan, wiesz co, tych rur, te żeliwne, one już kurna się sypią po prostu. W wielu miejscach są dziurawe w ogóle. A ty, ja chyba wiem co to było. Co?
Bo to są kable antenowe, co nie? To chyba tak. takie wzmacniacze antenowe były i tak dalej, wiesz, żeby kablówka w cudzysłowie była w środku. Może być. No tutaj. Bardziej pomieszczenia, w których przechowywali różne rzeczy takie. Podstawowe jakieś farby. A, chciałem się wyprostować, to kurna. Farby, jakieś parkiety, listwy, takie graty. Takie warsztaciki, żeby sobie ponaprawiać. A też widać cieli kable, sprawdzali co jest miedziane, co jest niemiedziane. A właśnie to jest ciekawostka, bo pamiętam, że kiedyś tego nie było. Nie wiem, czy to nie było ostatnio robione przypadkiem. To w ogóle jest taka kuchenka. Na takie, no taki wielki, jak w opuszczonych środkach są. Na kuchniach. Tutaj też był jakiś warsztat na 100%. Kolejny ołtarzyk z panią. A co na zewnątrz? Aha. Żarówek nawet nie ma. Ale w ogóle chyba wschodni sąsiedzi, że tak powiem, często zabierają żarówki. No. Znajoma taka ma taki jakby hotelik, co nie? Pracowniczy i notorycznie żarówki giną. Ja nie wiem, co oni jedzą te żarówki, czy co, ale... O, i teraz wychodzimy na klatkę, tak? A, teraz jesteśmy w budynku B. No. I teraz schodzimy do łącznika na dole, który łączy obydwa skrzydła. A to jest takie kurna aż dziwne, że z piwnicy idziemy na dół, po to, żeby dziwnie, że po rosyjsku to są normalnie napisy. Nie rabotaj. No trudno, żeby rabotało, jak jest połowa pocięta. Też te żółte przodek kiedyś na PZL-u, jak się ciągnął kabel przez spłuchali. Pamiętam, ten taki na środku co było. No, żółty kabel to kłopoty. Jest napisane coś. Dobra, nie będę ruszał, jeszcze mnie walnie. Co? Nie wiem, właśnie nie mogę tego rozczepić za bardzo. Sauna. Sauna? Ale to nie jest sauna. Tu jest. A to może tam, czyli dobrze przeczytałem. Jakie obrazy ty. No. No. Sławne. No. Ciemne, czarnoskóre Maryjki. O kurde, ty. No, tu jest, patrz, to jest blok, a tu jest normalny kominek i on nie jest sztuczny. Tam jest normalnie wylot do góry. Ja pierniczę. Patrz, nawet jeszcze jest ten, palenisko i pogrzewacz. Ty niezły bajer. A to możesz poznać, co to jest. To są tam takie jakieś, nie wiem, cewki od jakiegoś przekaźnika była. No. Czy pewnie z tej centrali. Tak, z centrali tutaj kiedyś... To po co to wyciągali? To nie opalali to? A, Opalali. patrz, tam jest miedziucha jeszcze. No mówię, no. Ja pierniczę. Tam jest tylko reszta przekaźnika. Tak. I wódka. To było właśnie kilka lat temu. No, tu są sauny. Tylko ty, jak tutaj te przewody połączone bez izolacji w ogóle. Co? Kable poskręcane bez izolacji, podłączam przetwórzacz. Jakie płyteczki ładne. A to samo, to jest w takim niezłym stanie. No to akurat nie ma, tylko ławeczkę się. O. Można sobie zajrzeć. 5 tych, znaczy nie, jakieś 4 kabelki, nie wiem po co. Niezłe luksusy, taki ukryty bar. Pewnie się grillowało coś. Pili sobie i tacy goręcy wchodzili do sauny, żeby jeszcze bardziej klepało. Co jest? No właśnie to. A bo tu jest ten salon fryzjerski. Salon fryzjerski, tak. To dziwi mnie, co tu się Ja stało. pierdzielę. To nie było oberwane ostatnio. Pytanie, wiesz, czy ktoś oberwał, czy samo się oberwało? Nie wydaje mi się coś, bo to nie było tam na pewno. A i tutaj mogę zdradzić, że jest skrzynka geocaching. Tutaj? Serio? Tu, W środku? szukaj. Dwie nawet są. To czekaj chwilę, tutaj się zastanowić. Który z tych pojemników będzie? Ten na górze na przykład?
Tak? Tak, jeden będzie tam. A dobry jest. To jest zapasowy akurat. Główny jest gdzie indziej. To musimy się wpisać, w ogóle jestem ciekaw, czy jest w środku. Kurde, jakie easter eggi. Trzeba jakoś sobie wziąć. W sumie ty masz latarkę. Tak, mogę się. To wyłączę po prostu to. Co tu jest? Jaka niespodzianka. O, samochodzik. Ciesry z roku. Ja wiem. Dobra. O, Urbest jest. Urbex Polska. Czyli są starsze logi. Pierwszy, a to jest mój z 14 roku. Kurna, ja pierdzielę. A to jest kumpla, którego wprowadziłem rok później. A czekaj, tu gdzieś był mail w ogóle i data założenia przez tego właściciela. Tylko nie pamiętam, na którym to było tym, chyba na twoim, tylko na drugiej stronie gdzieś tam. Czy tam na odwrocie. O, jest. Nie, jeszcze na drugiej. Ale nie, kurde, gdzie to było? Poczekaj. Ale wiesz co, samo to, że ja tam widzę twoją ksywkę i to jest kurna 2014. No, 14. Tyle kurna lat. A Łączyński jest? Poczekaj. Kurde, Mroczek. nie mogę. A to ten. 30 sekund. To ten. Ta, jak on się nazywa? Ja Ola, pamiętam. Ola. Tak. To jest, co wtedy z nią byłem. No. Znaczy ten już jakby skojarzyłem, w sensie... No. A, kurna, to jest instrukcja do wszystkiego. Czekaj, gdzie to jest? Nie mogę tego znaleźć. To był gdzieś mail. A no jest, patrz. U fryzjera. 2008. Ja, jest tyle... mail. Ja bym zrobił zdjęcie tego i napisał tego kolesia, tak po prostu. A on w ogóle jest aktywny, ten koleś. Tak? On na stronie geocaching pisał komentarz jakiś czas temu. Anioł się nazywa. Ja dawno nic nie pisałem, wiesz, tylko że na kompie. Ty lewą piszesz? Tak, Tak no. jak ja. No, aha, to nie wiedziałem, że coś przyszedłem. No, ja jestem ogólnie. Która jest tam data dzisiaj? Trzeci? Tak, trzeci. I godzina pierwsza. Trzeci. No dobra. Wpiszesz się jeszcze raz. O, musisz się wpisać jako Urban Pass, bo nie ma chyba. Nie ma. Wrócisz. To ty dopisać w nawiasie Urban Pass. Albo. No właśnie, chyba że ty napiszesz. Możesz pisać. Przez tyle lat właśnie zachowało się. Czy teraz... Co to kurna za zbiorniki są? Nie, to jest tych gaśniczych. A, właśnie. Kurna. Patrz na to. O Jezu, ile to jest mebli. A to jest tlen akurat. Tak, bo acetylen jest chyba niebieski, to czyli ten żółty. A co tak mi się rzuciło w oczy, to jest tuner satelitarny. Stary, tak jeszcze wideokrypt, kurwa. Czy to jest data? Nie ma data. A to na pewno 90 któryś. To jest windy, do którego kiedyś chodziłem, ale już zamknięty. A to wchodziłeś co przez tą Przez wszystko? drzwi. Było otwarte. Czekaj, bo tak coś słyszałem. To. Weź się ciągnij. Nie, spokojnie. Tu były kiedyś otwarte te drzwi. A, I tam schodziłem po drabince i na sprężynach stałem. słyszane korn. Tak, Nie chcę mi. Korn jest w większości budynku w ogóle napisany, nie wiem dlaczego. Może ktoś lubił korna słuchać. Czasami w sumie lubiłem posłuchać. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To jest większość rzeczy zniesiona z góry, Ja pierdzielę. a to jest blokada okna w ogóle, to. I to jest moje pierwsze wejście, którym wchodziłem tędy. 10 lat temu. To też jest skręcone, kurna, I śruba. zamurowana od drugiej strony. To jest na taki samochodzik. No jest. Trzeba powiedzieć, że znaleźliśmy... Dokładnie taki zlew ostatnio wyjeżdżał w Passacie. I taka kuchenka, jak tam gdzieś pewnie widzieliśmy. No, i oni właśnie tu stali przy tych drzwiach. A, czyli mają klucz do nich.
No, znaczy w sensie Ruscy jak byli jeszcze, nie? W tamtym tygodniu. To ten samochód tu zaparkował bagażnikiem i stąd wynosili. Ja pierdzielę. Czy daleko nie mieli? W ogóle mnie dziwi ten samochodzik tutaj, wiesz? To na pewno nie pochodzi stąd. Ale to przywoziliby to graty? No, to dochodzi. Prąd słychać. A, bo my jesteśmy blisko tej rozdzielni. Stację. No tak, tu widać tam to jeziorko na zewnątrz. Nawet woda się odbija. Ale ładnie to wygląda, te marmury. Znaczy, no wiesz, no mówię, ogólnie ten budynek też tak fajnie wygląda. Mimo tego, że jest taki stary, ale jednak to takie fajne, kanciaste rzeczy. Zresztą jest taką drabinkę ułożony, to fajnie to się wygląda. Ale na przykład ta Patrz, parka, cień z tego markera. No, No tam się jakby rzuca. ale zobacz na tą pralkę, ona na pewno nie jest z tego budynku. No nie, no w sumie jest nowa. No. Te łóżka tak samo. Co to jest deal w ogóle? Tachać tutaj rzeczy po to, żeby one tu gniły. Że oni chcieli to urządzić jakoś sobie. A no i ogólnie dalej. Tam są kolejne sauny, tylko nie wiem, czy chcesz przychodzić tam. Wiesz co, myślę, że jak widzieliśmy jedną czy dwie, to no takie same. Ej, my tędy nie przychodziliśmy już? Nie. Nie, tam było... Ale zobacz, że jest ten sam panik i on mniej więcej bardzo podobnie jest ustawiony jak tam. Tak, wiem, właśnie też miałem ci powiedzieć, że on tu jest. Tu po prawej są sauny, a tu jest zejście do tunelu, który idzie pod łącznikiem No, i biegnie do kotłowni. aha. Potem możemy się tam udać, jak się Tylko, że tam on uda. jest bardzo niski. Zobaczymy, niższy niż ten w klubie 100? Tak, zdecydowanie. O kurno. To jest połowa. O Jezus Maria. To się zastanowię. A no tak, wyszliśmy do góry, więc jest piwnica. Tutaj mieli pełno rzeczy jakichś tam takich podstawowych do naprawy, na przykład klamki. To są klamki typowe w mieszkaniach, jak masz, nie? W drzwiach. Aha. A zawsze one są strasznie denerwujące, te zamki się zawsze zacinają. Znaczy, kiedyś miałem taką w domu jeszcze, jak mieszkałem w Pruszkowie. To się zacinało non stop. Ej, ale ładny kinkiecik, taki plafonik w sumie, ty, zarąbisty, patrz, ma świetlówkę. Tu masz... Klosz jest w ogóle od tego. Tak, ale jaka opcja, nie widziałem nigdy takich. Bardzo ładne. Są kuboty, ale nie kuboty. Kuba. Skuba. Kuba, no. Podróbka kubot. Jakieś klucze. Oj, tak masz nawet opisane na tablicy. A, B, C. A, w tę stronę. No. Do każdego skrzydła budynku, tylko... Tylko na pewno już nie pasują, biorąc pod uwagę ilość zmienianych zamków i kłódek. Zresztą nie wiadomo, do czego one były, bo na pewno nie do mieszkań, tylko może do tych pomieszczeń takich gospodarczych. A może? To w sumie jak są w pomieszczeniu gospodarczym. No. I tak właśnie. Mogłoby to mieć sens. No, myślałem, że to jest jakiś... Kolejne jakieś lampki, skrzynia. Skrzynia jak na amunicję. Tam są jeszcze jakieś telefony. Inne graty. Nie chcesz tam się tak zagłębiać po jednej rzeczy, bo... O, nie ma tego. A co tu było? Tu na tych półkach były pręty spawalnicze i to takie popakowane. I one tu leżały cały czas. Zabrali to. No, Patrz, to jest taki halogen, jak jest na tam zewnątrz. metalohalogen w sumie. Znaczy powinien być w środku kręcony, ale nie jest kręcony. Pewnie zabrali, jak tu większość rzeczy. Światło to... Nie. Dobra. A to jest dalsza część. I zobacz, co ostatnio odkryliśmy tam w kącie. Tam? Tam, no, zobacz, co tam stoi. A faktycznie, ty ile spuszcza. Nanieśli olej. Ale wiesz, że w klubie 100 też stał olej, jak byliśmy? Oni chyba już nie mieli po prostu co z tym robić. To skoro w samochodzie normalnie masz około, nie wiem, tak powiedzmy, 4 litry oleju,
To ile to musiało być tych samochodów przerobionych? No sporo. No. Chyba nie był do końca legalny interes mimo wszystko. Tam też było z ileś tych butelek. Tam były bańki. No tak, takie 5 litrowe. Nic się nie dzieje. Czyli ochrona nadal śpi. No. Czy to jest to, o czym myślę? Co? Nie, to jest tam to jeszcze wyżej jest. A, dobra, okej. Ale widzę, że To już jest ten pion właśnie. rozumiałem się bez słów. B. Przecież w ogóle... Właśnie próbowałem to kiedyś... Czekaj, jest ten... Wyszliśmy jest z F i G, piwnic U. i w kolejnym odcinku wspólnie z Michałem z Urban Past zajmiemy się eksploracją mieszkań, jak i również dowiemy się kilku ciekawostek. Zachęcam Was do komentowania i subskrypcji oraz koniecznie wejdźcie na kanał Michała i zostawcie subskrypcję, by zmotywować go do montowania filmów. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!